Cześć! Dziś na warsztacie po raz kolejny płyta. Główna Gigabyte 7ZX. Jest to płyta główna pod socket A. Do kompletu mam procesor Athlon. Trochę pamięci SD-RAM o pojemności 256 MB. Magazyn danych to dysk twardy o pojemności 8 GB. I do tego gość specjalny, czyli pierwsza prawdziwa karta graficzna z serii GeForce od NVIDIA GeForce 256. Posiada całe 32 MB pamięci VRAM SD-RAM. Ale na początek, przed rozpoczęciem jakichkolwiek testów, zrobię aktualizację BIOSu płyty głównej. Uruchamiam komputer. Wciskam klawisz F1, aby wejść do wbudowanego programu flaszującego. Wybieram tu opcję załadowania pliku z dyskietki. A tu nie da się przeglądać zawartości dyskietki. Trzeba wpisać nazwę pliku aktualizacji ręcznie. Po potwierdzeniu, nowy BIOS jest wgrywany do pamięci flash. I gotowe. Teraz chwila prawdy. I jest! Trzeba oczywiście ustawić opcję BIOSu na nowo. Zapisuję ustawienia i uruchamiam komputer ponownie. Z dyskietki startuje Ranish Partition Manager. Przy jego pomocy tworzę na nowo partycję. Formatuję ją w systemie plików FAT32 i ustawiam ją jako aktywną. Oczywiście uruchamiam komputer ponownie. Z napędu optycznego kopiuję pliki instalacyjne Windows 98 na dysk twardy. Uruchamiam instalatora. Instalacja przebiegła w sposób całkowicie bezproblemowy. Po około 15 minutach mam już pulpit. Teraz zabieram się za instalację sterowników. Na początek instaluję kartę sieciową. Mając działającą sieć, będę mógł połączyć się z moim domowym komputerem przez FTPLI i skopiować niezbędne sterowniki i oprogramowanie. Następnie instaluję sterowniki do płyty głównej, czyli via Service Pack. Zawiera on sterowniki do AGP, kontrolerów dysków twardych i innych urządzeń płyty głównej. Po kolejnym restarcie instaluję sterowniki dla karty graficznej GeForce. I znów restartuję komputer. Teraz instaluję sterowniki dla karty muzycznej Sound Blaster 128. I oczywiście znów restartuję komputer. Wróćmy jeszcze do bohatera odcinka. GeForce 256 zadebiutował w sierpniu 1999 roku. Był następcą Rivet TNT 2. Otrzymał więcej potoków pikseli, sprzętowe jednostki T i L do obliczeń geometrycznych oraz obsługę kompensacji ruchu w MPEG-2. Dzięki ogromnemu skokowi wydajności w grach 3D NVIDIA zdecydowanie pokonała konkurencję.
przede wszystkim 3 DFX i umocniła się na pozycji lidera rynku PON. Nazwę GeForce 256 wybrano w konkursie Name That Chip. Zgłoszono prawie 12 000 propozycji, a 7 najlepszych autorów otrzymało karty Riva TNT 2 Ultra. A co potrafi moja 25-letnia karta? Po podkręceniu rdzenia karty o 10 MHz wyniki wyglądają następująco. W 3D Marku 2001 różnica to niecałe 1,7%. W Cinebenchu różnica to niesamowite 0,15%, co wygląda bardziej na błąd pomiarowy niż realny zysk z podkręcenia. I na koniec Quake 3. Tutaj zyskał aż 4,2%. GeForce 256 to nie tylko pierwsza karta nazywana GPU przez Nvidia. To prawdziwy przełom w czasie rzeczywistym, Pontio. Żeby pokazać, co potrafi jej potężny silnik Transform and Lightning, Nvidia przygotowała kilka ikonicznych tech dem, które do dziś robią wrażenie. Zaczynamy od Bubble, jednego z pierwszych dem z przełomu wieku. Patrzcie na tę pulsującą płynną bryłę. To nie jest zwykła tekstura. To mapowanie środowiska sześciennego w akcji. Dzięki niemu powierzchnia realistycznie odbija całe otoczenie, jakby była zrobiona ze szkła lub metalu. Deformująca się geometria plus perfekcyjne odbicia. Coś, co wcześniej w czasie rzeczywistym było praktycznie niemożliwe na konsumenckim sprzęcie. Kolejna perełka to demo gra z 2000 roku. Wyobraźcie sobie do 10 000 indywidualnych źródeł trawy, każde poruszające się niezależnie na wietrze. Do tego multipasowe chmury i możliwość zmiany pogody w locie. GeForce 256 radził sobie z tym wszystkim płynnie, pokazując ogromną moc swojego silnika T i L i możliwości proceduralnego generowania detali. To był prawdziwy zwiastun otwartych światów, które znamy dzisiaj. I na koniec Crystal Ball. Chyba najbardziej imponujący wizualnie z tej trójki. Z pozoru patrzymy na małą kulę, ale gdy zbliżamy się, nagle widzimy ogromny, niezwykle szczegółowy zamek. Drewniane drzwi z sękami, chropowate skalne ściany, wszystko oddane z ogromną precyzją. Demo to w pełni pokazywało możliwości drugiej generacji silnika Transform and Lightning w GeForce 256, jak GPU radzi sobie z tysiącami poligonów i skomplikowanym oświetleniem w czasie rzeczywistym. Te 3D idealnie pokazywały, dlaczego GeForce 256 był tak rewolucyjny. Nie chodziło już tylko o więcej trójkątów na sekundę, ale o zupełnie nowe techniki, realistyczne odbicia, masową geometrię i szczegółowe środowiska. To był początek ery prawdziwego KPU. Próbowałem na tej karcie uruchomić hit roku 2004, czyli Half-Life 2 i nawet działa. Co prawda w rozdzielczości 800x600 przypomina to bardziej pokaz slajdów, ale działa. Zmiana rozdzielczości do 640x480 i zmniejszenie wszystkich detali na minimum dopiero daje mniej więcej znośną ilość klatek na sekundę. I jeszcze muszę sprawdzić, czy pójdzie na tym Doom, bo co to za testy bez Dooma? Dzięki za oglądanie. Cześć.